Siemka, ja jestem Odacho i bardzo dziękuję Sebastianowi, że wysłał mi karty, ponieważ dzisiaj podczas otwierania kart mogę stać. A ja bardzo lubię nagrywać filmy na stojąco. Tak się składa, że ostatnio widzieliście film, w którym otrzymałem m.in. tego pana. Co prawda tego pana wysłał mi i stworzył Przemysław, więc być może nie powinienem o nim wspominać w filmie, który jest jakby sponsorowany przez Sebastiana, ale wszyscy jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną, także ani Przemek, ani Sebastian na pewno nie są nam nieźli. W tym filmie otwierałem dwie paczki, jedna z nich była właśnie od Sebastiana i Sebastian jest osobą, która od dłuższego czasu wysyła mi kody do Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Są to kody komputerowe, więc jak są na moim kanale openingi z tej gierki, to w 90% są to właśnie openingi, które nie powstałyby, gdyby Sebastian nie wysłał mi wcześniej tych kodów na maila. Bardzo Ci, Sebastian, jeszcze raz za to dziękuję, ale teraz Sebastian postanowił pójść o krok dalej i wysłać mi paczkę, w której, uwaga, wysłał mi starter deck z Bardokiem i się zastanawiam w sumie, czy chcę go otwierać, ponieważ w sumie trochę mi go szkoda otwierać. Raczej to jest kwestia tego, że wiem, co jest w środku, bo mamy tutaj opisane karty, które są w środku, a tak na dobrą sprawę jest to po prostu talia startowa, ale czym chciałbym się dzisiaj przede wszystkim zająć, to zawartością tej paczuszki, ponieważ mamy tutaj kilka kart, które Sebastian ubrał mi w koszulki, jest kilka innych kart, których jeszcze wcześniej nie widziałem i mamy dwa boosterki, więc będzie dzisiaj delikatny opening. Podobna sytuacja ma miejsce tutaj z kartami z One Piece. W zasadzie nawet nie wiem, czy tutaj wszystkie karty będą się tyczyć One Piece, bo pierwsza na pewno się tyczy One Piece, ale widzę tutaj czuprynę Goku, więc na pewno mamy tutaj jeszcze przynajmniej dwa boosterki z kartami Dragon Balla Super, więc będą przynajmniej 4 boosterki do otwierania. Plus jest jeszcze coś, od czego chyba zaczniemy, ponieważ jest to taka kosteczka, która jest, jak to się mówi, takim pokrowcem na karty. Tu jest napisane, że to jest card case, czyli taki etui na karty, można byłoby to tak to nazwać. Nie wiem, czy będziecie mnie widzieć przez cały czas, czy nie. Stwierdzę potem w montażu, czy będzie mi się chciało to robić w ten sposób, żebyście widzieli mnie cały czas. Może w sumie tak zrobimy, nie wiem. Zapraszam Was wszystkich na moje biurko, ja sobie to powoli zacznę otwierać i chyba te boosterki zostawię na sam koniec. Także tak się składa, że historia zna już takie przypadki, kiedy na moim kanale otwierane były boostery z kartami, aczkolwiek wtedy to było tego dość sporo, a tutaj mamy karty od widza i jeśli mam być szczery, nie robi to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ ja jestem, tak jak mówię, jestem takim kolekcjonerem. Zobaczcie, to jest ta karta SCR, którą miałem, czekajcie, Energy Marker z reprintem specjalnym? Energy Marker to jest, jakby już wiem, bo jak jakiś czas temu otwierałem gry do Card Game, to się zastanawiałem, o co chodzi, chociaż tutaj jest, nie ma tej odnogi Fusion World. Tutaj mamy tę odnogę Fusion World. World. To nie jest słowo, które Polakowi łatwo spływa z języka. World. 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 Tak czy siak, to właśnie Fusion World gram sobie raz na jakiś czas, natomiast w tę podstawową karciankę Card Game, jeśli chodzi o sam gameplay, to nie grałem w nią. Czyli mamy tutaj tak naprawdę to, co było narysowane, puste tu i w środku. To się akurat przyda do tego, żeby trochę tych kart pochować. To jest taka przedziałka. A tutaj mamy ten Energy Marker, o którym była mowa na opakowaniu i wygląda on pięknie. W sumie mogę go otworzyć. Czemu nie? Nie widzę problemu z tym, żeby go nie otwierać. W końcu są tam dwie karty, chciałbym zobaczyć obie, bo na opakowaniu była jeszcze informacja, że będzie drugi Goku Ultra Instinct. To jest akurat karta Common, to jest karta... Czekajcie, ale to wygląda praktycznie tak samo jak ta karcianka Fusion World. Opis tej karty, szata graficzna tej karty wygląda bardzo podobnie do tego, jak widzieliśmy to w Fusion World. No, Energy Marker to też jest element, który znam z tamtej karcianki, więc być może nie ma wcale takich dużych różnic między tymi dwoma grami. Tak czy siak, schowam to sobie do tej foliki ze względu na to, że to są dwie karty, które póki co traktuję bardzo specjalnie. Może nie są one jakoś rzadkie, podejrzewam, że w ogóle nie są rzadkie, jeśli są dodawane do wszystkich tych etui, ale podobają mi się bardzo, więc chowam je tutaj. No i teraz może przejdziemy sobie do tej paczuszki. Wiecie co? Tę Dragon Ballową zostawię na koniec, bo chcę iść taką gradacją, że od rzeczy najbardziej oczywistych albo najmniej ciekawych, bo podejrzewam, że więcej osób jest tutaj. O, Glorio! O! To jest paczka promocyjna. To jest... czekajcie, dobra, po kolei. To już widzę, że jest ze starej karcianki, bo widzę, że karta ekstra ma tutaj oznaczenie. Teraz już widzę, że chyba jest faktycznie różnica, bo ja tak się przyzwyczaiłem do tej nowej karcianki, że zapomniałem totalnie, jak wyglądała szata graficzna tych starych kart, w zasadzie z tej pierwszej wersji Card Game. Zobaczmy, o co tu chodzi. Czy tutaj są cały czas karty z One Piece? Czy tak bardzo boisz się nowej ery? Nie, a dlaczego? A dlaczego pan pyta? Miałem jakiś czas temu jedną kartę z Card Game One Piece'owego, ale wysłałem ją w paczce widzowi, bo mój widz jest kolekcjonerem, więc
stwierdziłem, że jemu przyda się bardziej niż mi. Mamy kilka kart z One Piece faktycznie. Dobra, może będę patrzył w ten sposób, żeby sobie nie spoilerować następnej karty. To wygląda jak grafika z jakiegoś PlayStation 2. Ostatnio muszę się wam przyznać do tego, że grałem pierwszy raz w grę, którą sprezentował mi mój widz na Steamie, a mianowicie One Piece Pirate Warriors 3. Jeśli nie pomyliłem nazwy gry, to tak się ta gra nazywa. Jest to gra, która ma potencjał do tego, żeby mi się spodobać. To nie jest jakiś bardzo ekskluzywny gameplay, którego nie zobaczycie nigdzie indziej, bo po prostu biegałem Luffym po placu i niszczyłem hordy marynarzy, ale sterowanie w tej grze to jest totalna katastrofa. Pad nie działa, natomiast jeśli chodzi o klawiaturę, klawiszem F obracało się kamerę w jedną stronę, klawiszem bodajże H w drugą stronę, klawiszem Y do góry, klawiszem H na dół, przy okazji chodzicie jeszcze wsadem, macie jeszcze I, J, K, L jako ataki, no delikatnie mówiąc było to bardzo toporne, więc odbiłem się trochę od tego sterowania, aczkolwiek muszę przyznać, że sama gra wyglądała obiecująco i ubolewam troszeczkę nad tym, bo chętniej bym w nią pograł, mimo tego, że z tego co kojarzę, ale tutaj chopperów dużo, dziękuję. Dziękuję za te choppery. Kolejny, o ten mi się podoba najbardziej. Lider. Dziękuję za te choppery. Widzę, że to mi się podoba, że dostaję teraz karty, które sam chciałbym otworzyć w paczce. To jest akurat pozytyw tego filmu, że dostaję już karty, które nawiązują do moich ulubionych postaci, które przedstawiają moje ulubione postacie. I kolejny chopper. Dziękuję uprzejmie, mam całą kolekcję chopperów. O! A tutaj mamy skąd? Drum Kingdom? Czekaj. Kogo on tutaj uderzył? Czy to jest ta akcja z... Nie, to nie jest ta akcja z Alabasty, bo w Alabaście on miał trochę inny strój. Czy to jest jeszcze z Drum Kingdom? Czy to jest saga napisana? Nie jestem do końca pewien, kogo tutaj Chopper uderzył. Ale ojejo... To jest najlepszy Chopper, jak on wyglądał jak zwierzątko. Miał taki pyszczek bardziej misiowaty. O! Tego gościu mam jako lidera w karciance. I to już jest karcianka Fusion World, którą gram sobie raz na jakiś czas, tak jak mówię. Więc no, nie będę, co prawda, grał w nią nigdy prawdopodobnie fizycznie, więc te karty na nic mi się zdadzą. O! Teraz dopiero zauważyłem, jest Katopesla. Okej. Cieszę się, że Katopesla jest w koszulce. To akurat szanuję. Jest Vegeta. Ostatnio w Dokanie ten Vegeta dostał wspaniałe Eza. Goku Ultra Instinct. Gram tą kartą, mam ją w talii włożoną. Bardzo fajna karta ekstra. Zieloną talią akurat nie gram. Znaczy, wiecie, no fizycznie to ja tak czy siak nie będę grał, ale tak mówię. Mówię to, co mogę powiedzieć w kontekście tej cyfrowej karcianki. Glorio do czarnej talii. W sumie mam już starter deck, prawda? Czarnej talii z Bardokiem, więc nawet gdybym kiedyś... Wiecie, nie wiadomo jak się potoczą koleje życia. Toriyama też nie myślał, że będzie rysował Dragon Balla przez tyle lat. Co się okazało? Może ja też nie chcę się tutaj porównywać do Toriyamy, bo to brzmi bardzo buńczucznie, ale generalnie chodzi o to, że nikt z nas nie wie, co przyniesie przyszłość. Może się okazać, że ja będę grał kiedyś w tę karciankę fizycznie i tego Glorio sobie wrzucę. Tak jak mówię, Bardoka otwierać nie będę, więc jego odkładam na bok. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. A, to jest jeszcze nierozpakowana karta. Z paczki promocyjnej w zasadzie w środku są dwie. I czy to oznacza, że one są dwie takie same? Chyba tak. Tak teraz do środka zaglądam, to chyba są dwie takie same karty. Czy to jest normalne, że w środku są dwie takie same karty? W środku są dwie takie same karty, Goku i Vegeta. Ładne holo, karta promocyjna, więc... No ale to jest z tej starej karcianki, z tej starej wersji card game. Tutaj mamy dwie karty na paczkę. Release, to jest już Fusion World. To sobie otworzę. Nie będę tutaj zachowywał jak jakiś skneru z tych wszystkich rzeczy na nie wiadomo jaki evencik, bo tu się może okazać, że ja w środku mam jakieś najrzadsze karty w grze. O! Release event! Patrzcie! One mają specjalne znaczenia. Że zostały wydane prawdopodobnie jako świętowanie wydania setu 4. FB04 Ultra Limit Release Event Pack. Czyli podejrzewam, że do każdego booster boxa jest dodawana taka saszetka, albo tak sobie strzelam, która zawiera te karty, ale z takim specjalnym nadrukiem, który być może kiedyś będzie coś wart. Sebastian, jakbyś chciał kiedyś z powrotem te karty, odezwij się, one należą do ciebie, u mnie są tylko przechowywane. A tutaj paczka promocyjna numer 4, Goku z Dragon Ball Daima, co będzie w środku, podejrzewam, że to dokładnie to samo, co ostatnio miałem w przypadku wersji cyfrowej, bo z tego co kojarzę, to otwierałem właśnie paczkę promocyjną numer 4. Średnio mi się to udało, ale tak nie chcę po całości ciągnąć tego otwarcia, bo boję się, że najadę na kant karty i go zedrę. Goku Mini Daima. Pierwszy raz widzę, żeby mini było pisane małymi literami. We wszystkich grach jest pisane dużymi literami. Majin Buu Kid, Super Baby 2
i kodzik tutaj do wpisania w grze, to ja sobie zachowuję go. Super Baby 2. Tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że właśnie content tej promocyjnej paczki jest z góry znany, więc tutaj żadnych zaskoczeń nie było. W sensie ja nie wiedziałem, co do końca będzie w środku, oprócz tego Goku, bo zapomniałem, co tam było, co tam mogłoby być, ale generalnie nie będę udawał, że jestem zdziwiony, prawda? Czy tu jest jakiś booster? Nie, to też jest paczka promocyjna, okej, czyli będziemy mieli... Chociaż nie, to jest paczka promocyjna numer 5, a tam jest numer 4, okej. Tutaj mamy już kartę z Dragon Balla, mniej tego One Piece'a, prawda? Piękny Android 17. Karta X, to jest ta stara karcianka, więc tutaj tak naprawdę się wymądrzeć nie będę. O, co to za koszulka taka fajna? Jaka świetna koszulka. Ulong. Wszystkie takie specjalne karty holo? Czy o co chodzi? Wszystkie te karty X są takie holo? Nie, no przecież X to... Chociaż teraz już nie pamiętam. Dawno temu otwierałem te karty. O, ta jest ładna. Dawno temu otwierałem te karty, więc nie pamiętam dokładnie, czy X to jest jakaś specjalna rzadkość. W sensie taka na przykład promocyjna, jakaś nie z tych najpopularniejszych gradacji, czy po prostu trafiły mu się takie specjalne świecące karty z hologramem i mi je oddał. Ten wygląda pięknie. To nadal są te same rzadkości, ale ten Goku Black wygląda ładnie. Podoba mi się to, że jest tutaj narysowany bardziej w stylu takiego Yang Jijiego, bo Goku Black nie był w anime rysowany z taką wielką brodą. To był znak rozpoznawczy Dragon Balla Z. Chaozu, dziękuję. To już jest z Fusion World, karcianka, więc to już kojarzę. Z którego to jest setu? Z 5. Chyba nie miałem tego Chaozu w grze. Jest Yardratani, no z nim ostatnio żartowałem. Chociaż nie wiem, czy widzieliście ten film, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że powinienem wam go już wrzucić, więc to nie jest tak, że mówię wam tutaj nawiązania do filmów, których jeszcze nie widzieliśmy. Dragon Ball Daima, Neva z Dragon Balla Daima, no bo skąd? Kadan z Dragon Balla Daima, Piccolo z Dragon Balla Daima. Zamaskowa... Chwila, moment. My jeszcze nie wiemy, kto to jest. Nie możemy robić tutaj przecieków, dobra? To jest zamaskowany Majin. Bulma z Dragon Ball Daima. Z tyłu nic nie ma, także nawet nie pokazuję wam tyłów. Super Combo, karta pomocnicza. Roshi, który nie ma żadnej pasywki, ale ma całkiem fajne statystyki, tylko że, no mówię, nie ma żadnej pasywki. Jest Minotaur. Wszystko do czerwonej talii. Powiem wam, że kurde, normalnie bym czytał pasywki tych kart, gdybym mógł nimi zagrać, ale są to karty fizyczne, więc patrzę sobie tylko na to, co Przepraszam, Glorio, ale to chyba... Dlaczego tego nie, Sebastian, nie schowałeś do koszulki? Przyznaj się, dlaczego Haibisa nie schowałeś do koszulki? Ja tu powinienem wyrzucić na przykład którąś z tych kart, nie wiem, MVP? Nie, MVP powinien dostać swoją koszulkę. Ale na przykład Pilaf z Dragon Balla GT? No proszę was. Pilaf z Dragon Balla GT niestety nie zasługuje na swoją koszulkę, ale już nie będę go wyciągał. Tak to się prezentuje. O! I możemy teraz działać. Kibito, czyli postać, która powinna była polecieć za Piccolo, albo za Bulmę, albo w ogóle powinna była polecieć, bo jak się okazało, Piccolo nic nie zrobił. Paczka promocyjna. O! Co to jest? Jest jeszcze Goku z Dragon Ball Daima, ale co to jest? Przecież to jest... Nie widziałem tego wcześniej. O, ale mnie plecy bolą od takiego pochylania się delikatnego. Co to za lider? Najsilniejsi wojownicy. Tu mamy pierwszą stronę. Tu mamy drugą stronę. Zobaczcie, że tak naprawdę to są ci liderzy, którzy ostatnio wyszli. Bo teraz kojarzę tego Goku Kaiokena, Janembe, Gogetę i tak dalej. Ta karta może być używana tylko w określonych wydarzeniach. Ta karta ma wszystkie imiona kart i specjalne tagi i cała moja energia jest traktowana jak wszystkie kolory. Przy atakowaniu dobieram jedną kartę i przy 4 HP się transformuje, czyli standard. A tutaj nie ma żadnej specjalnej pasywki, tylko że po prostu ma wszystkie traity i wszystkie kolory i dobiera jedną kartę przy atakowaniu. Nie ma większych statystyk, ale wygląda ciekawie. Podoba mi się to. W ramach ciekawostki można, powiedzmy, potraktować tę kartę, tak wam powiem. No dobrze, zobaczmy, co tam jeszcze jest w tych dwóch małych boostereczkach. To nawet nie nazwałbym tego boosterem jednak mimo wszystko, czyli... Release Event! Haibis specjalny! Specjalny złoty Haibis! Ja pierniczę, jaki fart! Z całej talii mogłem trafić kogokolwiek, a trafiłem Haibisa specjalnego. Gdzie jest ta koszulka? Wyciągam tego Haibisa. Przepraszam, ale muszę wsadzić tego. Zobaczcie, jak on się mieni na te złote ramki. Tutaj przy ilości energii ma złotą ramkę. Okej, to jest rzadkość.
To jest prawdopodobnie najlepsza karta, jaką w życiu trafiłem. Nawet biorąc pod uwagę tamtego Broliego za parę stów. No, przyznam wam, ostatnio Hypebeast poleciał na miniaturkę filmu, w którym otwierałem te karty na komputerze, ale teraz się zastanawiam, czy nie będzie to drugi film z rzędu z kart, w których Hypebeast jest na miniaturce. Paczka promocyjna, tutaj tak jak mówię, raczej 3 karty podstawowe. Ta ostatnia to jest kozik, więc to odkładam. Goku Mini z Dragon Balla Daima, Janemba i Vegeta. Janemba i Vegeta. Tak się oni prezentują. Z tyłu nic. Trochę kart pootwierałem, ale ten Hypebeastik... A co to w ogóle jest to drugie? To jest wyspa z Bio Broliego, prawda? Jaguars Island, tak. Wyspa z Bio Broliego. To jest field do żółtej talii, więc średnio chce mi się to czytać, ale mimo wszystko doceniam to, że jest tutaj ta karta związana z eventem. Także highlight dzisiejszego odcinka, to jest drugi highlight dzisiejszego odcinka i ewentualnie mógłbym jeszcze dać na przykład to. Bo to też wyglądało ładnie, ale mógłbym otworzyć jeszcze tego Bardoka, ale w środku są praktycznie karty, które są znane, więc najwyżej zrobię to kiedyś, tak czy siak. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, bardzo wam dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Sebastian, jeszcze raz kłaniam się w pas. Bez ciebie tych filmów by nie było. Jesteś szalonym człowiekiem. Dziękuję ci za to, że wysyłasz mi takie rzeczy i od razu ci mówię, nie musisz tego robić, ale wiem, że wiesz, że nie musisz tego robić. Po prostu dobrze się bawisz oglądając te filmy, co jest dla mnie największą nagrodą. Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka pod tym filmem, zostawili suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić. Te filmy z kart są bardzo okolicznościowe. Jak mam kartę, to otwieram, jak nie mam, to nie kupuję i nie otwieram, ale raz na jakiś czas sobie pootwierać te paczuszki, popatrzeć na ładne grafiki. Ja w przypadku karcianki komputerowej też trochę pograć, bo tak jak mówię, ostatnio zacząłem też w to grać, w porównaniu do tych lat wcześniejszych, kiedy po prostu otwierałem te karty z poprzedniej karcianki i traktowałem je czysto kolekcjonersko, albo jak były drogie, to je tam sprzedawałem, ale to nam się zdarzyło może ze 2 razy albo raz. Także tyle, nie przedłużam, dzięki za oglądanie, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.